wieje minus 8 stopni Celsjusza, czyli zima na całego. Będę chciał się streścić i jak najszybciej przedstawić dzisiejsze gadżety. Wracamy do tematu prezentów, dlatego że święta przed nami i co prawda większość z nas już na pewno ma prezenty zakupione, natomiast jeżeli coś na ostatni gwizdek jeszcze trzeba kupić, no to moje propozycje kolejne. Dlaczego nie było ich w poprzednim odcinku? Dlatego, że będą to nowości w sklepie Millworld i nie patrzcie też na to, co jest tutaj, bo nie o tym mowa, to znaczy częściowo nie o tym mowa, bo na pewno nowością będzie ta kawiarka tutaj. Natomiast nowościami nie są te pojemniki z Helikona, chociaż nieraz je już polecałem. Nowością nie jest też ta kuchenka, chociaż pełno kuchenek znajdziecie w sklepie Millworld, no ale przyznacie chyba, że kuchenka to taki średni pomysł na prezent. To jest raczej coś, co ma każdy. Ktoś w komentarzach pod ostatnim zestawieniem prezentów napisał mi, że no ja tutaj przedstawię jakieś lepsze propozycje na prezent, bo te są do niczego, do niczego. Kuchenka, nóż, coś tam. To są rzeczy, które ma każdy. No nie oszukujmy się. Każdy, kto zajmuje się bushcraftem czy survivalem, ma jakiś nóż, bo ktoś tam wypisał, że mora. No przecież każdy ma morę, no bez jaj. Tak samo każdy ma kuchenkę. To nie są rzeczy na prezent. To są rzeczy, no może jeżeli ktoś dopiero powiedział gdzieś w całej rodzinie, będę się bawił w bushcraft i wszyscy, no to wyposażymy go w sprzęt. No to może wtedy tak, rzeczywiście. Natomiast prezent dla bushcraftera to powinno być coś, czego on nie ma w swojej kolekcji i coś takiego, czego by raczej nie kupił sam sobie, natomiast jeżeli już to dostanie, no to przyda mu się to, będzie się z tego cieszył. Takie są też dzisiejsze propozycje prezentowe. No kawiarka właśnie, no bo kawiarki osobiście sam sobie bym nigdy nie kupił. Po prostu wziąłbym kubek taki stalowy, typowy, nasypał kawy, zalał wrzątkiem, mam kawę. No ale w kawiarce jest o tyle wygodniej, że fusy nam się do kawy nie przedostają, to po pierwsze. Po drugie, możemy tej kawy zrobić więcej, rozlać do kubków, jeżeli w większym gronie spędzamy czas na świeżym powietrzu. No i dlatego właśnie taka kawiarka. Jak to wygląda? Mamy uchwyt prosty, możemy ją zawiesić nad ogniskiem, nad ogniem. Ona jest przystosowana do tego, żeby gotować w niej bezpośrednio, no bo też taki jest jej cel przecież. Możemy ją postawić na kuchence gazowej również, w ten sposób przygotować kawę. No ale jak to wygląda w środku? Popatrzmy. Otwieramy wieko, a wewnątrz mamy coś takiego. Tutaj jest już pusto. Tutaj lejemy wodę, natomiast tutaj sypiemy kawę. Pod tym sitkiem, o Jezus Maria. Tutaj wsypujemy kawę, przykrywamy tym ustrojstwem. Całość umieszczamy tutaj, po wcześniejszym nalaniu wody oczywiście. No i w ten sposób przygotowujemy kawę. Moim zamiarem było przygotowanie kawy teraz, w tym odcinku. Natomiast jest dosyć niska temperatura. Nie wiem, jak będzie zachowywała się kuchenka gazowa, bo jak wiemy, gaz w niskich temperaturach kiepsko sobie radzi. W minusowych, a jest aż minus 8. No zobaczymy, jak będzie sobie radził. Jeżeli się nie uda, to trudno, przetestujemy wtedy kawiarkę w jednym z odcinków na kanale Adventurer. Gdzieś wziąłem, żeby się nie bawić z krzesiwami, taką oto zapalarkę. No i lecimy. Odkręcamy gaz. Gaz tak, no niby leci coś tu. Zobaczymy. No jak słychać, albo i nie, płomień jest. No i teraz zaczyna wiać wiatr. Płomień w każdej chwili może zgasnąć. Jest już teraz niewidoczny, ale coś tutaj jeszcze widzę po powietrzu, że o! Już zgasło. Zgasło, mogę rękę przyłożyć. Bo widzicie, wieje wiatr i to jest problem właśnie kuchenek gazowych. Po pierwsze, niskie temperatury. Po drugie, wiatr. Na wiatr możemy poradzić sobie za pomocą dzisiejszej propozycji prezentowej. Takiego gadżecika nakładamy tutaj i mamy osłonę płomienia. Wiatr wieje gdzieś stąd, więc moją kuchenkę ustawiam w ten sposób i już płomień powinien być przed wiatrem chroniony. Oczywiście nie zapobiegnie to temu, że jest minus 8 stopni Celsjusza i płomień i tak może być kiepski. No ale dobra, mamy osłonkę, spróbujemy w ten sposób przygotować sobie kawę w naszej kawiarce. Mam też wodę, jeszcze chyba nie zamarzła. Mam taką nadzieję, tak, jest w stanie płynnym. Także pierwsze co robimy,
to nalewamy tutaj wody. Łyżka stołowa kawy. Zrobię to na oko. Teraz całość ląduje tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. A w tym czasie zajmiemy się resztą dzisiejszych gadżetów, prezentów. Co my tutaj mamy w plecaku? Mamy coś, co jest bardzo przydatne w terenie, kiedy nie mamy za dużo miejsca w ekwipunku, a szczególnie podczas długich wypraw w teren. O, zaczyna to chyba działać. Jest osłona przed wiatrem. Wędka działa. Odkręciłem ją na maksa, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może zgasnąć. Mam nadzieję, że nie rozsadzi naszego czajniczka. Moim zdaniem idealny przykład prezentu świątecznego. Butelka, którą możemy zwinąć, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca w ekwipunku. Dokładnie tyle. Ale co jest takiego niezwykłego w tej butelce? Otóż znajduje się tutaj filtr do wody. Wykręcam i popatrzcie. Tutaj jest filtr. I teraz, kiedy przemieszczamy się w terenie, kiedy bawimy się w bardziej survival niż bushcraft, kiedy musimy zdobywać tę wodę w terenie, a nie zabieramy jej ze sobą, to taka butelka jest idealnym rozwiązaniem, dlatego że nie musimy wody za każdym razem uzdatniać, tej zdobytej w terenie, czy to z rzeki, głównie z rzeki, prawda? Wodę trzeba uzdatniać, bo stojącej wody raczej nie zbieramy, aczkolwiek właśnie stojącą wodę również możemy za pomocą czegoś takiego uzdatnić. Po prostu wlewamy wodę do butelki, nabieramy jej z rzeczki na przykład i zakręcamy tym oto korkofiltrem. Otwieramy tutaj, z tej strony, z której strony to się otwiera? O, otwieramy i możemy pić. Pijąc, automatycznie tę wodę filtrujemy. Pod wpływem oczywiście grawitacji. Możemy też ten worek ścisnąć dodatkowo, dzięki czemu ta woda będzie sprawniej przez filtr przepływać. No i w ten sposób pijemy wodę już przefiltrowaną. Nie omawiam tutaj szczegółowo tych kubków, a raczej bidonów, dlatego że zwyczajnie mówiłem już o nich w innych odcinkach. Natomiast to również jest świetny pomysł na prezent. Pojemnik na wodę, który może być również pojemnikiem na kawę, na cokolwiek w zasadzie. Możemy tutaj wlewać gorące napoje, które nie sprawią, że z tego uwolnią się jakieś szkodliwe substancje. Świetna rzecz, no ale zaraz zobaczymy, co z naszą kawą. Teraz widzicie, że para się stąd intensywnie wydobywa. Dobra, łapiemy i nalewamy. Trochę lura mi wyszła. Kajetan zrobi kawę, to jednak nie ma mocnych we wsi. Dobra, koniec tej nieudolnej zabawy w baristę. Jak widzieliście, kawiarka działa, tylko że trzeba nasypać tej kawy troszkę więcej niż ja to zrobiłem. Niemniej jednak sprzęt przetestowany. Co teraz? System hydracyjny popularny Camelback, tylko że Camelback to jest zastrzeżona nazwa, więc nie wiem, jak to sobie nazwać. No po prostu taki worek hydracyjny. Mam go tutaj i jak widzicie, dlaczego on jest propozycją na prezent moją? Bo kupując prezent zazwyczaj nie wiemy, jakim sprzętem dysponuje osoba obdarowywana, jakiego rodzaju ma plecak, jakiej wielkości itd., itd. Kupując system hydracyjny musimy go zwykle dopasować do plecaka. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jednolitrowym workiem, który po pierwsze jest na tyle mały, że zmieści się w każdym plecaku. Jak widzicie, mieści się w takim tutaj malutkim, on ma chyba 22 litry z tego co pamiętam. Mieści się w takim, zmieści się również w większym plecaku, a jeżeli jakimś cudem by się taki system hydracyjny nie zmieścił, to jeszcze mamy tutaj system MOL, dzięki czemu możemy taki system przypiąć nawet na wierzch plecaka, na przykład tutaj. I nie musimy go wcale umieszczać wewnątrz, także jest to taki system hydracyjny uniwersalny. Baterie na tym mrozie padają jak muchy, więc na szybko szeroki wlot w tym worku hydracyjnym umożliwi nam przede wszystkim łatwe mycie go
nawet dłonią, nie potrzebujemy wtedy specjalnego wyciora, zestawu do czyszczenia takich worków hydracyjnych. No i po drugie, wlewając wodę do takiego worka, no jest małe ryzyko, że coś rozlejemy. Tak wygląda wężyk, jest osłonięty neoprenem, dzięki czemu kiedy pijemy taką wodę, to ona szybko przez wężyk nie oddaje ciepła do otoczenia. Tutaj mamy ustnik, kranik. Ta osłonka oczywiście chroni tylko i wyłącznie przed brudem lub też uszkodzeniami mechanicznymi. Wystarczy, że coś takiego zgryziemy i już leci woda, wystarczy ścisnąć zębami. W komentarzach dajcie znać, czy znudziła Wam się już ta forma gadżetowa, być może czas na jakąś recenzję, być może czas na inną formę odcinków. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.